Cześć, nie pokazywałem tego chyba dotąd na kanale, ale poza urządzeniami elektrycznymi zbieram też różne stare przedmioty związane z pracami gospodarskimi. Tutaj widać dosłownie kilka przykładów, jakieś strugi, kosy, piły, osełki, a to jest rzecz, z którą miałem trochę zabawy, bo urządziłem wśród znajomych konkurs na pomysły, do czego to mogło służyć. Może ze dwie osoby od razu zgadły, bo akurat były związane hobbystycznie z jeździectwem, gdzie coś takiego też się przydaje, ale propozycje były różne, że jest to jakaś podstawka, na przykład pod wędkę, że jest to jakiś chwytak, na przykład do wyciągania gorących słoików albo prania, albo coś do zbierania owoców, albo może jakiś chwytak do zwierząt. Nawiasem mówiąc, nie wiem, co można by tym łapać. Ktoś wpadł na pomysł, że jest to składana proca, w sumie właściwie nie głupie, tylko brak gumy. I jeszcze raz pokażę wam, jak to wygląda po złożeniu. A podpowiedź, jeżeli chodzi o funkcję tego tajemniczego urządzenia, jest tutaj. Co prawda bardziej pasowałyby jakieś oficerki lub buty właśnie do jazdy konnej, ale kalosze też jak najbardziej się nadają, bo jest to tak zwany piesek czy ściągacz do butów składany, służący właśnie jako pomoc przy zdejmowaniu takich zwłaszcza mocno dopasowanych wysokich butów. Po prostu wkłada się piętę buta w szczęki, przydeptujemy i wyciągamy stopę z buta. No i to samo potem z butem na drugiej nodze. Zwykle po prostu buty przydeptujemy, no ale w ten sposób mniej się niszczą i brudzą. Moim zdaniem tutaj powinna być jeszcze blaszka, do której przytwierdzona była taka malutka drewniana podstawka, przynajmniej zdjęcia takiego pieska czy ściągacza widziałem, a wydaje mi się, że może to być jeszcze urządzenie przedwojenne z Niemiec. Identycznego pieska do butów widziałem w niemieckim Muzeum Cyfrowym. Znajdował się na nim jeszcze napis Kleinknecht, czyli mały pachołek, sługa. Tutaj napisu nie ma, ale mam wrażenie, że został wytarty, bo widać wyraźne ślady drapania czy szlifowania. Na zdjęciach, które widziałem, były też takie ściągacze do użytku wojskowego z czasów II wojny z tą metalową obejmą malowaną na szaro i wydaje mi się, że tutaj także zachowały się jeszcze resztki takiego malowania w tak zwanym kolorze Feldgrau. Przyznaję, że daty i pochodzenia tego pieska do butów nie jestem całkiem pewien, może robiono je też po wojnie w Polsce. W każdym razie ciekawy zabytek do kolekcji, no i fajna zabawa w zgadywanie jego funkcji.